Pokażę Ci teraz 3 książeczki z serii, która obejmuje znacznie więcej tytułów, ale w tej chwili w domu mam tylko te 3. Ten jest najnowszy. To jest bardzo fajna seria, która podoba się dzieciaczkom już takim roczniaczkom, ale również kilkulatkom, ponieważ tutaj można zależnie od wieku dziecka albo tylko sobie otwierać i ćwiczyć umiejętności manualne, na przykład też takie logiczne, że tutaj muszę najpierw zamknąć, żeby tutaj zamknąć. To nie są takie zwykłe okienka, tylko troszeczkę bardziej skomplikowane. Tak naprawdę mój synek to tak jak miał 1,5 roku zaczął właśnie łapać, że najpierw trzeba zamknąć coś, żeby później otworzyć coś innego. No ale poza właśnie tym, że tutaj manualnie możemy poćwiczyć łapanie i się pozastanawiać, jak tutaj to złapać, jak to otworzyć, co tutaj się jeszcze kryje. I to jest coś, co ciekawi już maleńkie dzieci, to mamy tutaj też bardzo dużo takich ciekawostek i faktów, które możemy czytać i omawiać ze starszakami. Także przekartkuję te obie książeczki, a raczej wszystkie 3, bo przecież leżą tutaj przed nami aż 3 tytuły. Jest i ciekawie, i pięknie graficznie. W tej książce o morskich głębinach najbardziej mojemu dziecku się podoba właśnie ta strona, gdzie nadpływa łódź podwodna i świeci i wtedy widać, co się dzieje na dnie. Także tu jeszcze mamy jakiś wrak statku dla małych piratów i oczywiście skarb. Także to była pierwsza książeczka. Teraz obejrzymy sobie o pszczółkach. W tej chwili jest u nas ulubiona, ale to głównie dlatego, że jest nowa. Wiadomo, że wtedy najczęściej się czyta to, co przyszło niedawno. Tutaj znowu musimy najpierw odkryć pszczółkę, żeby później dostać się tutaj. Różne takie fajne dziureczki ażurowe, w które można mały paluszek włożyć. Drzwi się otwierają, to jest hit. Robimy puk puk i otwieramy drzwi. To bawi zarówno malutkie dziecko, jak i mojego 2,5-roczniaka i myślę, że jeszcze nie jedno starsze. Tutaj mamy owocki, które wyrastają sobie z pączków, ogóreczka. I jakiś łakomczuch, który lubi miód. I tutaj dużo malutkich takich heksagoników. Aj. Trudno jest mi to jedną ręką robić tak, żeby nie drżał aparat, więc przepraszam, jak troszeczkę praca operatorska szwankuje. No i ostatnia, którą chciałam pokazać, to jest drzewo. To też jest nasz hiciorek domowy, ale to pewnie dlatego, że my mieszkamy blisko lasu i po prostu bardzo lubimy taką tematykę. To jest nam bliskie, bo często chodzimy właśnie na spacery po lesie i sobie wtedy szukamy, kto gdzie mieszka. Pięknie to jest pokazane wszystko. Fajnie wytłumaczone. To jest chyba mój osobiście największy faworyt, to drzewo, gdzie widzimy korzenie wszystkie i możemy dziecku pokazać, że korzenie są równie bardzo rozbudowane jak korona drzewa. To na moim synku robi bardzo duże wrażenie. Przepraszam za ten cień, który tutaj pada. Staram się nagrywać w słońcu, żeby było wszystko dobrze widać, ale w efekcie tego mamy tutaj taki kontrast, że chwilami jest za dużo tego cienia. O, tutaj możesz jeszcze zobaczyć chwyt. Także jest tu bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo otwieranek. To są bardzo piękne książeczki, zarówno dla własnego dziecka, jak i na prezent. Ja zawsze jak to daję w prezencie komuś, to zbieram dużo owacji, że bardzo się spodobało i że bardzo trafiony prezencik. Zaraz podlinkuję też resztę książeczek z tej serii, bo to jest oczywiście tylko taki przedsmak, ich jest znacznie więcej.